Hej kochani, witajcie w wiadomościach kosmetycznych. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj ten odcinek nagrać, natomiast już czuję, że będzie trochę ciężko. Ogólnie to ja jestem chory. Aktualnie wydaje mi się, że już powoli z tej choroby wychodzę, bo wtedy, kiedy oglądaliście odcinek niedzielny z testem kolekcji walentynkowej od Bell, to była zeszła niedziela, to powiem wam, że w momencie, kiedy ją montowałem, a to było w niedzielę rano, to już naprawdę zaczynało mi brakować sił w dłoniach, żeby dokończyć to montowanie i później zacząłem się czuć tak źle, że przez kolejne 3 dni byłem obudzony może przez 2-3 godziny w ciągu dnia, bo po prostu byłem tak osłabiony i tak się cały czas pociłem, miałem wysoką gorączkę. Aktualnie jest już, bo dzisiaj jest sobota, kiedy nagrywam ten odcinek, więc minął równo tydzień, od kiedy właśnie tamten odcinek z Bell nagrywałem. No i ja już aktualnie czuję się o wiele lepiej, natomiast no, wciąż siedząc tutaj w shortach, koszulce, ja się pocę, mam zatkany nos, trochę mnie drapie w gardle, więc mogę co jakiś czas robić cięcie na kaszel. Także uprzedzam was, że dzisiaj nie jestem w najlepszej formie, dlatego też stwierdziłem, że odpuszczam sobie malowanie twarzy, bo i tak bym za chwilę to zmywał, bo podejrzewam, że się spocę podczas nagrywania tego odcinka. Także nie jestem do końca zdrowy, ale wiadomości kosmetyczne są jedną rzeczą, której sobie nie chcę odpuszczać. Cały tydzień leżałem w łóżku, nie nagrywałem nic innego, natomiast wiadomości kosmetyczne, no postaram się, żeby się pojawiły. Mam nadzieję, że uda mi się je zmontować, tak żebyście w niedzielę obejrzeli w sensie ten odcinek. Natomiast ogólnie, jeżeli nie kojarzycie, czym są wiadomości kosmetyczne, to jest to przegląd nowości, jakie pojawiły się w świecie właśnie kosmetycznym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. No i ten przegląd jest taki w miarę sprawny i szybki. Staram się nie zatrzymywać przy tematach za długo, natomiast jeżeli wy nie macie, bo to i tak są bardzo długie odcinki, niezależnie od tego, czy ja się śpieszę, czy nie, natomiast jeżeli wy nie macie czasu na oglądanie całości, to pod spodem w opisie zawsze zostawiam Już mi się nawet plącze to, co ja próbuję powiedzieć, przez to, że nie jestem do końca zdrowy. Pod spodem w opisie macie odnośniki czasowe, dzięki czemu będziecie mogli przeskakiwać do tych rzeczy, które was najbardziej interesują, a te, które dla was są nieciekawe, pominąć możecie dzięki temu. No i ja też nie wszystko uważam za ciekawe ogólnie, dlatego niektóre rzeczy tutaj po prostu się nie znajdą z racji na to, że nie chcę marnować waszego czasu. Inne rzeczy mogłem też przegapić, więc jeżeli coś ważnego waszym zdaniem przegapiłem, to mi dajcie znać. I przypomnę wam, w zeszłym odcinku o tym mówiłem, z tego co słyszałem brzmiało to całkiem nieźle. Mam podcięte wędzidełko pod językiem, ono jeszcze nie jest wygojone i słyszę, że wciąż jakieś tam niektóre literki sprawiają mi trudność, także dzisiaj naprawdę jestem nie w formie, no ale skoro wstęp mamy już za sobą, możemy przejść do wiadomości kosmetycznych z Polski. Z pielęgnacji dalej świętujemy 7. urodziny Basic Club, no i pojawiły się kolejne 2 produkty. W poprzednim odcinku chyba mieliśmy ich aż 4, no a teraz właśnie te nowości uzupełniają 2 kolejne pozycje. Tak naprawdę pierwsza i druga pozycja to jest stymulujące serum peptydowe do twarzy na noc, napięcie i ujędrnienie, natomiast jedno z nich to jest wersja Dermo Cosmetics, a druga z nich to jest wersja Cosmetology. Jak coś między nimi jest taka różnica, że Cosmetology ma dużo większe stężenie składników aktywnych. A w środku znajdziecie m.in. kompleksy peptydów, kompleksy czynników wzrostu i mikroigły. Czyli, że to są takie sera, które po aplikacji będą was w skórę dość mocno szczypać, kłuć. Ja osobiście uważam te sera za bardzo niekomfortowe i nieprzyjemne. Miałem taki krem pod oczy, przez chwilę go dosłownie testowałem, żeby po 3 dniach rzucić go w bok. Osobiście nie uważam, żeby to wnosiło jakąś ogromną zmianę w tym, jaka pielęgnacja, w jaki sposób pielęgnacja na skórze działa, a sprawia, że sam proces jest szalenie nieprzyjemny, przynajmniej dla mnie. Także dla mnie te mikroigiełki są aktualnie trendem, który tak jest w stanie zainteresować na pewno część z was i na pewno część z was jest w stanie zmusić do wierzenia w to, że skoro boli, to znaczy, że działa, natomiast ja osobiście na ten chwyt moim zdaniem marketingowy w ogóle się nie łapie. Nie wiem, dla mnie to jest trochę bez sensu. Ja wiem, że oni pokazują jakieś tam badania, że o, tutaj jest większa penetracja, bla, bla, bla. Ja w tej igiełki nie wierzę. Dla mnie to jest jakaś... Chyba że ktoś mi udowodni, że to nie jest bzdura, to może wtedy zmienię zdanie, ale na chwilę obecną tak uważam. W H&M mamy mini limitowaną kolekcję Cute Nude i wydaje mi się, że to jest kolekcja na walentynki, no bo walentynki się właśnie zbliżają. No i ta kolekcja składa się z 3 pomadek. To są matowe pomadki o idealnie kremowej, miękkiej konsystencji, tak mówi H&M. No i mamy paletkę cieni na 4 kolory, 2 maty, 2 błyski. Ma podkreślić spojrzenie i dodać subtelnego blasku. Natomiast same kolory są bardzo uniwersalne, użytkowe.
także tutaj też nie ma za bardzo co omawiać. Mamy kolekcję produktów do ust, jeżeli chodzi o Inglota. Tutaj są konturówki i pomadki w sztywcie. Pomadka Creamy Soft jest o matowym wykończeniu i dostępna będzie w 8 odcieniach. I tak samo jest z konturówką. Ona też się nazywa Creamy Soft, też jest matowa i też będzie dostępna w 8 odcieniach. Formuła ma być kremowa, ale jednocześnie trwała. No i przy okazji mamy tutaj składniki pielęgnacyjne, takie jak oleje i masła roślinne, które mają poprawiać kontur i elastyczność ust. W marce Daso pojawiły się dwie maseczki do ust. Obie maseczki są regenerujące, odżywcze, to właściwie jest ta sama maska, po prostu w dwóch wersjach zapachowo-smakowych. Jedna to jest truskawka, a druga to jest brzoskwinia. Bardzo ładne opakowania swoją drogą. Minimalistyczne, ale urocze. I teraz tak, mam nadzieję, że ta nowość, którą Wam zaraz pokażę, mam nadzieję, że tutaj nic nie zmyślam, ale wydaje mi się, że marka Milky Mane, nie wiem jak to właściwie powinienem przeczytać, to jest marka Aleksandry Soswy, w której najpierw robiła te takie wałki jedwabne, wiecie, do kręcenia włosów na sucho, w sensie bez ciepła. Natomiast teraz pojawiają się tam również jej produkty kosmetyczne. Już wydaje mi się, że nawet wcześniej coś było, dlatego że tutaj w opisie jest u Aleksandry Soswy napisane: przedstawiamy Wam siostrzaną wersję naszego zapachu do włosów, czyli Cherry Crush, czyli że już wcześniej przegapiłem jakiś perfumy do włosów właśnie od marki Milky Mane. Natomiast tak, teraz dokładnie macie jej siostrzaną wersję. Tutaj dalej Aleksandra pisze, że perfumy są przeznaczone do włosów, jak i do ciała. Posiadają soczyste nuty czerwonego jabłka, malin, cynamonu, przenikają do serca z wiśnią, różą i kwiatem wanilii, by na koniec otulić ciepłą bazą ambroksanu, białego piżma i paczuli. Bez alkoholu, wzbogacone o nawilżający ekstrakt z aloesu, olejek arachidowy oraz witaminy A i E. Pielęgnują włosy i skórę i pozostawiają zapach przez cały dzień. Także jeżeli macie ochotę na zapach do włosów i też macie ochotę wesprzeć polską influencerkę, proszę bardzo. Na koniec z polskich nowości Wam tylko i wyłącznie przypomnę kolekcję od Belle walentynkową. My ją całą omówiliśmy tak naprawdę w poprzednim odcinku na moim kanale, gdzie ona miała swoje takie prywatne miejsce. No po prostu był test tej kolekcji. Ale skoro jeszcze właśnie w wiadomościach kosmetycznych Wam tej kolekcji nie pokazywałem, to żeby to wszystko było, wiecie, kompletne, no to Wam daję znać, że kolekcja z Belle się pojawiła. No i z polskich nowości, z tego co przynajmniej ja zauważyłem, to będzie na tyle. Natomiast za granicą pojawiały się dwie nowe marki, o ile się nie mylę, jest ich chyba dwie, być może więcej, ale zaraz sobie w notatkach sprawdzę. Dwie, które pamiętam, takie najświeższe. Jedna z nich to jest marka Verst i to jest marka, która będzie marką drogeryjną, która będzie dostępna w Targetach. Otwierają od razu całą linię z taką, wiecie, dość rozbudowaną szafą, bo mamy tam i podkład, i korektor, mamy produkty do konturowania, cienie kremowe do oczu, produkty do ust, mamy tam też takie tusze do brwi, tusze do rzęs, więc od razu startują z naprawdę rozbudowaną kolekcją. Opakowania są minimalistyczne, plastikowe, wyglądają jak coś, co do drogerii pasuje. Ceny też są jak na drogerię chyba dość przyjemne, natomiast jest to marka, która ląduje w Targecie, więc my za bardzo do niej nie będziemy mieli podjazdu, także nie będziemy tego omawiać za długo. Drugą marką natomiast, którą chcę Wam pokazać, jest marka Tilt. No i to jest marka, która obiecuje być dostępna dla każdego ciała, w tym sensie, że jej opakowania zostały zaprojektowane w taki sposób, że niezależnie od tego, jakie macie niepełnosprawności, to powinna być ona wygodna w użytkowaniu. Opakowania powinny fajnie się łatwo otwierać i później łatwo powinno się ich używać podczas aplikacji tych kosmetyków na naszą twarz. Natomiast kolekcja produktów na start tutaj jest bardzo mała, dlatego że mamy tylko tusz do rzęs i pomadki. To są takie balsamo pomadki błyszczące, nawilżająco, pielęgnujące. No ale tak, mamy 5 kolorów pomadki i tusz do rzęs. I też jako ciekawostka Wam powiem, że oni dostali certyfikat od Fundacji Artretyzmu, która właśnie tutaj gwarantuje łatwość użytkowania tych produktów. W Kiko Milano pojawia się kolekcja Golden Oasis, jest dość mocno rozbudowana, bo mamy tam zarówno paletki do konturowania twarzy, narzędzia, akcesoria, mamy zapachy, takie mocniejsze, bo cała jakby kampania jest na pustyni i modelki są ubrane w takie bardzo arabskie ubrania, więc zakładam, że zapachy będą z tych cięższych. Poza tym oczywiście są produkty do ust, wiele z produktów jest sprzedawanych w zestawach. Są tam też cienie do brwi, bazy pod podkład, produkty do konturowania takie w tubeczkach z gąbeczką, linery, błyszczyki, cienie w kremie, także nawet paleta cieni też taka większa jest. Także tak, produktów jest bardzo dużo. Mamy też na przykład kolekcję od Beauty Creative i to jest kolekcja walentynkowa z Betty Boop. Tutaj wykorzystują jej
wizerunek, żeby tą kolekcję troszkę pchnąć. Tutaj jest dość dużo produktów do ust, bo i tinty, konturówki, mamy lustro, mamy zalotkę, mamy trochę pielęgnacji. Jest też kolekcja ewidentnie walentynkowa od Lipsmakera. Już bardzo dawno nie słyszałem nic o tej marce, sądziłem, że oni być może nawet przestali istnieć, bo ich świetność była, w sensie lata świetności były jakieś dobre 10 lat temu i od tamtego czasu dość cicho o nich było. Tutaj mamy mgiełki, mamy oczywiście balsamy do ust, z których Lipsmaker jest najbardziej znany. Między innymi mamy Lipsmakery sygnowane logiem czy rysunkiem Hello Kitty. Są też tradycyjne balsamy Coca-Coli, bo oni najczęściej właśnie z tą firmą robią swoje Lipsmakery. I takie podwójne Lipsmakery do podzielenia między przyjaciół. No a propos jeszcze zestawów i Hello Kitty, to mamy nowość od Starface. To jest firma, która zasunęła przede wszystkim z tych takich naklejek na niedoskonałości, które mają formę i kształt gwiazdki. Natomiast tym razem te naklejki na niedoskonałości są w kształcie głowy Hello Kitty, a do tego pojawił się też balsam do ust, też właśnie sygnowany Hello Kitty. Kolejna marka w kategorii kolekcje to będzie marka Art Deco, a kolekcja nazywa się Tales of Ocean and Light i patrząc na właśnie produkty, nie wiem czemu ta grafika, ten design od razu przyprowadza mi do głowy Grecję, ale może to sobie tak wiecie zmyślam. Co tutaj mamy? Oczywiście mamy ogólnie pojedyncze cienie, które możemy przepakować do własnej palety takiej plastikowej. Mamy róż do policzków w postaci pudrowej, trochę lakierów do paznokci, czarny i granatowy tusz, 3 balsamy koloryzujące, 2 kredki, czarną i niebieską i pędzelek. Morphe wypuszcza kolekcję, która nazywa się Forbidden. To jest taka dość mała kolekcja inspirowana zakazanym owocem. No i tutaj w tej kolekcji mamy głównie produkty do ust, bo 5 błyszczyków, 3 tinty do ust i 3 konturówki. A do tego mamy 2 palety cieni. Jedna paleta jest cieplejsza, jest dość neutralna, ale skręca w ten taki fioletowo-różowy ton. Natomiast druga paleta jest chłodniejsza i tutaj już, jeżeli chodzi o ten pop koloru, no to będzie to zieleń i błękit. No i na sam koniec powiem Wam jako ciekawostkę to, że marka Isamaja wchodzi teraz do amerykańskiej Sephory. My już kilkukrotnie mówiliśmy o tej marce, kilkukrotnie Wam wspominałem o tym, że coś ona mnie do siebie nie przyciąga, jakoś nie do końca ona mnie do siebie przekonuje po tym, kiedy stworzyła właścicielka marki, czy właśnie w tej marce powstały pomadki, które przypominają męski organ rozrodczy. Dla mnie to było bardzo niesmaczne, ale wiem, że są fani takiego konceptu, dlatego mówię o tym, że ta marka wchodzi do Stanów w Sephorze i to może też oczywiście kiedyś lawinowo zaowocować tym, że trafi ta marka też do Polski. Natomiast ona zazwyczaj tworzyła tylko takie kolekcje limitowane, więc do Sephory musi wyjść z takim korem, z czymś, co będzie mogła tam sprzedawać cały czas, co nie będzie limitowane, więc powstało 12 produktów, które teraz tą markę będą reprezentować. Mamy tam zarówno takie bazy korygujące koloryt, mamy różo-błyszczyki do policzków. I tutaj mówię błyszczyki, bo to są takie wazelinowe, bardzo tłuste rozświetlacze tak naprawdę. Mamy linery, pomadki, korektory, tusze do rzęs i tutaj marka w ogóle mówi, że jest to wszystko, w sensie wszystkie produkty są nie tylko makijażem, ale też pielęgnacją. W każdym produkcie Isamaja mówi, że wsadziła jakiś składnik aktywny, który ma przy okazji o nas dbać. Tutaj estetyka tych produktów bardzo mi się podoba, bo to wszystko wygląda jak z tacy takiego chirurga, który zaraz ma przejść do operacji nad nami. Wszystko jest takie stalowe, chromowe, także wizualnie wygląda to dość ciekawie. No i zobaczymy, jak się przyjmą, jakie będą opinie i czy może jakimś cudem zmienię moje zdanie, bo na razie wciąż nie jestem jakoś bardzo ciekawy tych rzeczy, zwłaszcza przez to, że Isamaja ma bardzo takie edytorialowe podejście do makijażu, gdzie bardzo często takie podejście jest nieużytkowe, w tym sensie, że te makijaże są bardzo często ładne, owszem, świeżo po aplikacji, ale produkty, które są tak bardzo nawilżające, błyszczące, lepkie, wazelinowe, no nie mają nic wspólnego z trwałością, więc może jak macie cerę suchą i związane włosy do tyłu, to nie będziecie mieć z tym większego problemu, ale patrząc na produkty, nawet na korektor, który byłby najbardziej dla mnie interesującym kosmetykiem z całej serii, to ja widzę, jak on się świeci tam pod oczami, jaki on jest bardzo mocno emolientowy i nawilżający. No z moją skórą to się nie zgra po prostu, ale być może będzie to marka właśnie lubiana bardzo mocno przez osoby z cerą suchą, bo takie produkty też są potrzebne. Teraz pójdziemy do pielęgnacji i z pielęgnacji
nie działo się praktycznie nic. Mamy tylko dwie pozycje, przy których chcę się zatrzymać. W marce Sephora Collection pojawia się seria produktów przeciwstarzeniowych. Tutaj będziemy mieć zarówno serum z bakuchiolem, serum na noc z retinolem. Mamy dwa kremy pod oczy i do twarzy z peptydami i kwasem hialuronowym. No i mamy też balsam do ust. Tak wygląda linia właśnie produktów, jeżeli chodzi o Lift and Firm od Sephora Collection. Mamy w YSL SPF z linii Or Rouge. To jest ich najbardziej luksusowa linia, jeżeli chodzi o pielęgnację. Jakiś czas temu powstawało chyba nowe serum. Już mniejsza o to. Ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą bardzo drogą, wysoką pielęgnację, nie mam w ogóle do niej zaufania, dlatego że no ale dobra, w każdym razie SPF 50+, to jest coś, co uzupełnia kolekcję tych drogich produktów pielęgnacyjnych z linii Or Rouge od YSL. Natomiast, tak jak mówię, ja totalnie nie bawię się w tą luksusową pielęgnację, więc się przy niej też długo nie zatrzymuję, bo no ja nie wiem, szukam składników aktywnych w moich produktach, więc o wiele bardziej widzę składniki aktywne w tej linii pielęgnacyjnej od Sephory, która faktycznie w swoich nazwach wykreśla to, co ma na naszej skórze zadziałać, a inne luksusowe marki mają to niestety w dupie. Oni sprzedają fantazję starszym paniom, które nie wiedzą, co jakie składniki są w stanie zrobić, no i to dla tych starszych pań być może działa, natomiast wiecie, osoby też kupujące tą luksusową pielęgnację, która ma w sobie czasami tak holendernie tanie i pospolite składniki, no te osoby też chcą wierzyć, że nie marnują swoich pieniędzy. Ja swego czasu ufałem, byłem ciekawy, byłem zainteresowany, przetestowałem sporo pielęgnacji luksusowej i nigdy nie widziałem większych efektów. Oczywiście nawilżenie być może tak, fajny zapach, konsystencja, owszem, bardzo czasami fajną aplikację pod make-up i kiedy produkt jest tak dobrze sformułowany, by z makijażem pracować perfekcyjnie, to też ma dla mnie ogromną wartość, więc ja niektóre luksusowe kremy lubię, zwłaszcza jeżeli na przykład mają wymienione jakieś składniki aktywne, które ja uznaję za sensowne, nie jakiś magiczny kwiat Sri Lanki, który nada Ci młodość, tylko wiecie, takie faktycznie na przykład tak jak ten krem z Lancome, ten HPN, który ma właśnie kwas hialuronowy, peptydy, niacinamid, tak mi się wydaje, że to są jego składniki, czy ta seria produktów od MAC'a, która ma właśnie też niacinamid, ten wyciąg z orchidei, który jest nie, z wąkroty azjatyckiej, bo ta orchidea byłaby trochę już naciągana dla mnie, ale wąkrota azjatycka jak najbardziej tak. Są tam też ceramidy i coś jeszcze, jakiś inny trzeci składnik aktywny, więc wiecie, ja w niektórą pielęgnację taką luksusową ja wierzę, ale te wszystkie, które nie mówią nic konkretnego, dla mnie są absolutnie totalnie skreślone na start. No i to właśnie też uważam na temat tej pielęgnacji Or Rouge od YSL. Zanim nie powiedzą mi, dlaczego to działa, to ja im nie uwierzę. Jeżeli chodzi o bazę, mam tutaj dwa produkty, które mogłyby też spokojnie wylądować w innych kategoriach. Zaraz usłyszycie dlaczego. Pierwszym z nich jest baza od... Ja tak mówię, że to jest baza, natomiast możecie używać tego jak chcecie. To jest produkt od Tarte, Creaseless Glow. To jest coś w stylu produktu od Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, czyli że coś, co możecie użyć jako podkład, coś, co możecie użyć jako rozświetlacz, coś, co możecie użyć jako baza pod podkład. Możecie zmieszać ten produkt z podkładem, żeby dodać jemu rozświetlenia. Odcieni tego produktu macie w sumie 10. Natomiast ten produkt jest podtwikowany pod Tarte, dlatego że wsadzili tam swoje dwa ulubione składniki. Mamy tam marakuję, z której Tarte słynie, a także mamy glinkę amazońską, która sprawia, że produkty Tarta są dość trwałe i wsadzili właśnie tą glinkę też do tego rozświetlającego produktu, co jest dość dziwne, bo glinka amazońska z kolei zapewnia dość matowy efekt, więc podejrzewam, że tutaj formuła walczy z tą glinką, żeby właśnie ona jej nie zmatowiła. No ale nic, tak jak mówię, dla mnie to jest baza, ale mogłoby się to na przykład spokojnie znaleźć w podkładach albo w rozświetlaczach, natomiast nasz drugi produkt to będzie dla mnie znowu baza, ale marka określa to jako puder w kremie. To jest Yummy Skin Blurring Balm Powder, ale tym razem jest on w wersji rozświetlającej. I tutaj oni nie mówią w żaden sposób, żeby ta formuła różniła się czymkolwiek innym poza wykończeniem od tej oryginalnej formuły. Jest to wciąż formuła, która ma kontrolować wydzielanie sebum i świecenie na skórze. Ma też dawać blurujące wykończenie. Także core produktu pozostaje bez zmian. Jedyne co się tutaj zmienia to
tak jak mówię właśnie, wykończenie. No to teraz pójdziemy już do podkładów. Jeżeli chodzi o same podkłady, mamy parę pozycji. Na przykład będziemy mieć tint od Milka, to jest Hydro Grip Gel Tint. To jest długotrwała pozycja, która ma czysty skład, niekomedogenny, 12-godzinne nawilżenie i to jest właśnie formulacja żelowa. W środku mamy potrójny kwas hialuronowy. Krycie jest lekkie z możliwością budowania, wykończenie naturalno-rozświetlone, dostępny w 15 odcieniach, no i ma nie znikać z twarzy, nie zbierać się w liniach, ma być leciutki, no i wegański. W Rimmelu pojawiają się dwie pozycje z linii Kind and Free, Blur It Out i Glow It Up. Ten Blur It Out to jest podkład o matowym wykończeniu. Ma być idealny dla skóry mieszanej i tłustej. Oferuje stopniowy efekt krycia, wyrównuje koloryt, eliminuje błyszczenie. Formuła jest lepka i wzbogacona kompleksem cica, znanym z właściwości przeciwzapalnych i regenerujących oraz kwiatem lotosu. Natomiast Glow It Up oczywiście będzie rozświetlający. Ma być idealny dla skóry wrażliwej i suchej. Tutaj też mamy stopniowe krycie, wyrównanie kolorytu, naturalny wygląd. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o składniki pielęgnacyjne, to tutaj mamy produkt wzbogacony ekstraktem z aloesu, kompleksem witamin E i B5 i to wszystko ma łagodzić podrażnienia i działać antyoksydacyjnie. Jeszcze Wam też na szybko wspomnę, że pojawiła się mgiełka do twarzy od Max Factora Facefinity. To jest spray utrwalający makijaż z formułą wzbogaconą o witaminę C, która chroni skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Bardzo drobna mgiełka o orzeźwiającym zapachu ogórka świetnie sprawdzi się również do szybkiego odświeżenia makijażu w ciągu dnia. Tak mówi strona Rossmana, na której właśnie ta mgiełka jest dostępna. Mamy 9 nowych odcieni podkładu od Makeup by Mario. To jest jego ten kultowy podkład, więc tylko rozszerzają kolorystykę. No i pojawia się nowa wersja podkładu Prestige od Diora. To jest bardzo luksusowa ich linia pielęgnacyjna. No i ten podkład też będzie bardzo, bardzo drogi. Zdecydowanie droższy niż wszystkie inne podkłady w marce Diora. Na razie widziałem go tylko w Azji i z tego powodu jest też dostępny tylko w 3 kolorach, ale podejrzewam, że do Europy również niedługo się wybierze. Być może, jeżeli już będzie na jego temat więcej informacji w Europie, to Wam go jeszcze raz pokażę. Został też zapowiedziany nowy podkład od marki Lawless, który nazywa się Skin Plumping Light Smoothing Foundation, czyli napinający skórę, wygładzający zmarszczki podkład. Dość ciekawa nazwa. Podkład ma zapewniać pełne krycie, ale przy tym ma być niewykrywalny na skórze, ma być bardzo wygładzający, ale też lekko rozświetlający, lekki, niekomedogeniczny, bez zapachu, wegański i dostępny w 33 odcieniach. Teraz pójdziemy do produktów do wykończenia makijażu policzków, rozświetlacze, bronzery, róże. Natomiast będziemy tutaj zatrzymywać się bardzo krótko, bo albo mam tylko małą zapowiedź tego, co się pojawi za chwilę, bo mam po jednym zdjęciu na przykład, bądź są to rozszerzenia kolorystyczne rzeczy, które już wcześniej były, więc nie spędzamy nad tym za dużo czasu. Będziemy mieć rozświetlacz od NYX Professional Makeup z linii Buttermelt. Na razie z tego co widzę mamy dostępny właśnie tylko jeden kolor, jedno zdjęcie produktowe. Rozświetlacz wydaje się być lekko drobinkowy, albo nie wiem, takie odnoszę wrażenie patrząc na to, co w prasce się dzieje. Opakowanie swoją drogą transparentne, ale w tym samym kształcie, co właśnie bronzery i róże z tej linii. No i znając właśnie tą linię, to też będzie taki bardzo nawilżony puder. Nie będzie to suchy puder, tylko raczej będzie to puder z dużą ilością emolientów, więc powinien ładnie się przyklejać do twarzy, bo zwłaszcza w rozświetlaczach ta wilgoć pudru zawsze jest na plus. Drugim produktem, gdzie mam tylko jedno zdjęcie, są bronzery Cabana od Polite Society. To jest marka właścicieli, którzy, w sensie właścicielami są założyciele Too Faced. Oni już z Too Faced'em nie mają nic wspólnego. To ma być bronzer blurujący. Z tego co widzę na opakowaniu, że jest on bez talku, jest z kwasem hialuronowym, zapewnia efekt soft focus na twarzy. No i na pewno będzie dostępny w paru odcieniach, natomiast jeszcze nic poza tym, co widzicie na zdjęciu, ja też nie wiem. Mamy nowe limitowane opakowania na bronzery od Guerlain, natomiast tutaj nie ma nic nowego, jeżeli chodzi o formułę, więc się nie zatrzymujemy. 3 kolory i właśnie 3 limitowane opakowania. 2 nowe odcienie różów od YSL, tych płynnych, i to są dość ciemne, jaskrawe odcienie stworzone dla ciemniejszych karnacji. Podejrzewam, że YSL robi to, żeby odpowiedzieć na kontrowersję, która pojawiła się wtedy, kiedy wyszła ta linia różów po raz pierwszy, gdzie oni promowali ją jako
przynajmniej odcienie, które tam były, jako odcienie, które nadają się dla wszystkich rodzajów karnacji. Niestety te najciemniejsze na niejednym TikToku udowodniły, że te róże na ciemnych karnacjach wyglądają szaro, biało i absolutnie jako róż się nie nadają, więc nie wiem, czy to są przeprosiny, czy po prostu odpowiedź na zapotrzebowanie, natomiast dla mnie to, co zrobili na samym początku, jest i tak już niewybaczające w kontekście tych różów. Oczywiście my jako blade osoby tutaj w żaden sposób nie ucierpieliśmy i mogliśmy stosować każdy z odcieni w miarę naszych upodobań, natomiast no ciemnoskóre osoby, ale to jest wciąż bardzo często. Oglądam sobie czasami materiały na TikToku i widzę, jak wiele marek, gdzie, i to wiecie, takich światowych, takich, które są nawet często znane z tego, że mają inkluzywną gamę kolorów, no to nawet one bardzo często nie dociągają się do tych najciemniejszych skór swoimi innymi produktami niż podkładem, bo bardzo wiele marek robi teraz tak, że ma 40 na przykład odcieni podkładów i faktycznie są w stanie pokryć też tę najciemniejszą strefę skór, natomiast ich bronzery, ich pudry albo ich róże wyglądają na takich skórach już fatalnie, także jest duża taka doza zaniedbywania tych najciemniejszych karnacji. Także YSL tutaj próbuje powiedzieć chyba przepraszam, mam nadzieję. Mamy nowe róże, które są hybrydą tak naprawdę między różem a rozświetlaczem od Sephora Collection. One nazywają się Colorful Blush, dostępne w 5 odcieniach. Mają intensywną pigmentację i perłowe wykończenie. Dalej mamy rozszerzenie kolorystyczne różów od Lancome. Wcześniej ich kolorystyka, jak będziecie mogli zobaczyć na swatchach, to są wszystkie odcienie powyżej 6 ostatnich kolorów, które są na samym dole tego zdjęcia. No to te odcienie wyglądały bardzo, bardzo, bardzo blado. Na ciemnej karnacji to już w ogóle te odcienie wyglądają praktycznie jak białe, a gdyby to było prawdziwe zdjęcie, a nie komputerowe, to by wyglądały po prostu szaro i obrzydliwie. Natomiast no właśnie, dlatego, że teraz są takie trendy na te bardziej jaskrawe róże, no to Lancome stworzyło 6 nowych odcieni, jaskrawych odcieni, gdzie ten najciemniejszy to na pewno będzie działać na ciemnej karnacji, więc znowu przynajmniej tyle dobrego. Marka Tower 28 wypuszcza i tutaj w ogóle dzisiaj będą dwa róże, które mnie lekko zirytowały i ten jest pierwszym z nich. To jest róż, który nazywa się Get Set Matte Powder Blush i oni tutaj obiecują, że w środku mają wmieszaną formułę pudru utrwalającego, dzięki czemu ten róż będzie trwały do 12 godzin na twarzy bez zanikania, no i samo wykończenie ma być matowe i blurujące. No i w tym momencie, jak ja to usłyszałem, to sobie pomyślałem, aha, kolejni próbują nas naciągnąć i uważają nas za debili. Przepraszam bardzo, z czego się składa pudrowy róż waszym zdaniem, jak myślicie? Dam wam chwilę na odpowiedź. Z pudrów. Po prostu to jest najczęściej formuła bardzo zbliżona do standardowego pudru do twarzy, z tym, że dołożony został do niej kolor, pigment. Więc dobry róż na dobrej bazie zawsze będzie trwały i zawsze będzie odporny na zanikanie, a jeżeli ma mieć matowe wykończenie, tak jak właśnie ta baza pudru, no to też będzie blurujący. Ja ogólnie nie jestem jakby super zły na ten róż, ale po prostu nie przyjmuję za bardzo chętnie do siebie tego chwytu marketingowego na stwierdzenie, że to jest formuła różu, która została wzbogacona pudrem utrwalającym, gdzie tak naprawdę każda marka mogłaby w ten sposób swój róż, opisywać. Mam wrażenie, jakby oni usiedli i powiedzieli sobie tak, okej, jak możemy nazwać ten róż, żeby brzmiało inaczej? Jaką możemy mu nadać właściwość, która jest inna, o której ludzie jeszcze nie słyszeli? Dobra, zastanówmy się nad najbardziej podstawowymi właściwościami każdego różu, jaki jest i tej formuły, którą stworzyliśmy i dajmy jej inną nazwę, inne imię i dzięki temu sprzedamy nasz produkt. Tak to widzę. Ja jestem fanem mądrego marketingu, ale nie do końca fanem takiego naciągactwa. Nie wiem, może jestem trochę za surowy, bo na przykład mi się gorączka zbiera, nie mam pojęcia, ale tak trochę mnie to podirytowało. Inna rzecz, która nie tyle co mnie podirytowała, ale mam takie... Kolejny róż w tak niedawnym czasie. Mamy nowy róż od Rare Beauty. Oni już mają płynne róże w 2 wykończeniach, mają kremowe róże, które chyba zniknęły z półek, ale swego czasu były dostępne. Mamy też róże wypiekane, rozświetlające, a teraz pojawiają się kremowe, takie suche, pastowate róże, które nazywają się Soft Pinch Matte Bouncy. Dostępne będą w 7 odcieniach i jedyne co powiem na ich temat to to, że na swatchach wyglądają naprawdę bardzo blurująco. Wyglądają wręcz jakby ktoś Photoshopem przyjechał po skórze i sprawił, że no nie ma tam żadnych porów, żadnych jakby tekstur.
bardzo ciekawie to wygląda. W sensie śmieję się z tego, że to jest kolejny już róż, kolejna już formuła różu w marce Rare Beauty, tak jakby nie wiedzieli, jakie inne kosmetyki jeszcze można zrobić, ale no akurat tutaj same róże zapowiadają się naprawdę bardzo fajnie. Zresztą te Tower 28 wyglądają podobnie w swoich opakowaniach swoją drogą. Też wydają się być dość fajnymi różami, ale po prostu ta nazwa mnie poirytowała. Ale słuchajcie, nie tak bardzo jak marka, która chce robić make-up, ale za wszelką cenę nie chce się przyznać do tego, że robi make-up, tak jak zrobiło Glow Recipe. Wypuszczają serum do policzków Dewy Flash dostępne w 2 odcieniach, nawilżające naturalny kolor, który da się budować, no i zapewniający właśnie soczyste, świetliste policzki. Natomiast no, jest to ewidentnie róż w bardzo płynnej konsystencji, w opakowaniu z aplikatorkiem Doe Food. Jest to róż, jakby nie da się zaprzeczyć temu, że jest to róż, a oni w swojej kampanii marketingowej, we wszystkim co mówią, robią wszystko, byle nie nazwać tego po imieniu. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że aktualnie coraz bardziej odchodzimy trochę od makijażu, coraz bardziej stawiamy na to, by nasz makijaż wyglądał mega naturalnie i żeby trochę oszukać świat, że tak naprawdę to nawet nie jest makijaż, tylko nasza skóra jest taka piękna. No i teraz marki zaczynają to trochę podłapywać i chcą stworzyć produkty, które nie będą nazwane make-upem, które będą zapewniały właściwości makijażu, będą wyglądały na twarzy jak makijaż, ale żebyście wy bezkarnie mogli powiedzieć, nie mam na sobie makijażu, to jest tylko serum do policzków, to nie jest... jakby, co tam powiedzieć, to nie jest podkład, to jest SPF z lekkim kolorem, gdzie bardzo często te SPF-y mają tyle krycia co standardowy podkład. To nie bronzer, to są kropelki brązujące z peptydami. Wiecie o co chodzi? Nie wiem. Irytuje mnie to. Ja osobiście jestem fanem makijażu, byłem fanem makijażu od zawsze, takiej wiecie, transformującej mocy make-upu, więc to, że teraz marki tak się od tego trochę odwracają i tak jakby chciały w tym uczestniczyć, ale tak z ręką z tyłu, wiecie, żeby nikt nie wiedział, że one w tym maczają palce. Mnie to irytuje, ale daję wam znać, że taki produkt się pojawił. Dalej, jeżeli chodzi o róże, mamy na przykład paletkę do twarzy od Benefitu, 3 odcienie różów i 1 odcień bronzera, natomiast tego nie omawiamy, bo to jest po prostu paletka istniejących produktów. Mamy, słuchajcie, puder od Lancome. Ja już wam pokazywałem wcześniej, bo udało mi się znaleźć zdjęcie po prostu produktowe tego kosmetyku, takie pojedyncze. No i powiedziałem, że właśnie będzie pojawiać się matujący puder, pewnie w większej ilości odcieni. No i tak właśnie jest, ten puder będzie pojawiać się w 5 odcieniach. Uniwersalnym, przeźroczystym, różowym i 3 odcieniach skóry, light, medium i dark. I to ma być prasowany puder, który ma bardzo mocne właściwości kontroli wydzielania sebum. Ma dawać soft matowy efekt, przez cały dzień redukować błyszczenie na twarzy. No i otrwala oczywiście makijaż. Jestem dość ciekawa, ale przy okazji sceptycznie nastawiony, bo oni tutaj naprawdę bardzo podkreślają to, że jest to puder, który będzie utrwalać makijaż i kontrolować wydzielanie sebum i świecenie i to mnie do siebie przyciąga, bo ja właśnie tego potrzebuję, ale z drugiej strony jest to puder prasowany i o takie na mnie nigdy się nie sprawdzały. Także jestem ciekawy, czy on może był pierwszym, który by sprawił, że puder prasowany nie będzie dla mnie tylko do poprawek, ale byłby takim, wiecie, jednoskładnikowym, jednokrokowym produktem, którym utrwalę makijaż i nie będę musiał się tym przejmować przez cały dzień. Zobaczymy. Mamy jeszcze 4 nawet inne pudry, ale akurat one są wszystkie o bardzo podobnych właściwościach, bo każdy z tych pudrów jest, z tego co widzę teraz, są one beztalkowe i mają zapewniać blurujące wykończenie i 24-godzinną trwałość bez odbijania się, bez flashbacku. W 2 z tych wersji mamy też kolory korygujące i tutaj to jest właśnie Kosas i Lancome. I tutaj przy Lancome szczególnie się cieszę, że wypuścili pudry, które są dostępne w parę odcieniach i to są odcienie, które sprawdzą się dla różnych typów karnacji, kolorów skóry, także to jest plus dla nich. Kosas wypuszcza bardzo podobnie, to jest puder z ekstraktem z łodyg bambusa. Natomiast tak jak patrzę na opis, to ma nawet gorsze obietnice od tego z L'Oreala, bo L'Oreal obiecuje 24 godziny trwałości, a Kosas 12 godzin, chociaż z drugiej strony te 12 godzin Kosasa dla mnie jest troszeczkę bardziej realistyczne niż 24 godziny od L'Oreala. Mamy też nowe pudry od Clé de Peau. Te są konkretnie dostępne w 2 odcieniach. One też mają być utrwalające, blurujące, ale z tego co się nie mylę zapewniają chyba
lekko satynowe wykończenie. Natomiast kolejny puder jest od marki Zoeva i tutaj te nowości wyglądają już dość przyjemnie. Zastanawiam się właśnie, czy Zoeva przechodzi teraz przez taki renesans, bo ostatnio faktycznie zaczęły pojawiać się produkty. Może moim zdaniem na przykład pomada do brwi z zeszłego odcinka nie była może najlepszym posunięciem, ale tego nie wiem, może to się okaże świetnym posunięciem dla nich. Ale teraz pojawiały się dwa produkty, które chyba będą cieszyły się zainteresowaniem, bo jest to puder i mgiełka do twarzy. Przy okazji pojawiały się też narzędzia takie jak puszek i taka dość ciekawie ścięta gąbka do aplikacji makijażu. Jeżeli chodzi o mgiełkę, ma być utrwalająca do 16 godzin, ale przy okazji nawilżająca. No i puder, tutaj też mamy standardowe obietnice matowości, wygładzenia, no i utrwalenia na cały dzień. Z prasowanych pudrów mamy poza Lancome, bo przed chwilą o nim mówiliśmy, też pudry od Lawless. Te pudry są dostępne w 3 odcieniach i marka mówi, że przy ich pomocy mamy natychmiastowo zablurować, rozjaśnić i rozświetlić skórę, więc ich wykończenie tutaj nie jest matujące, to są raczej takie pudry wykończeniowe. Jeżeli chodzi o kategorię oczu, to jest ona niesamowicie uboga. Cały czas mam wrażenie, że tak jak od zeszłego roku marki w dużej mierze odeszły od makijażu oczu, to tak nadal do niego nie wróciły. Mamy na przykład takie podwójne paletki, które są od marki Ulta Beauty Collection, czyli że tak naprawdę dla nas trochę nieosiągalne, ale bardzo mi się podoba ten koncept podwójnych cieni matu i błysku w takim lekko owalnym opakowaniu. Sam sobie nawet ostatnio, wiecie co, tak myślałem, że jakbym miał teraz stworzyć jakiś kosmetyk, jakie by to mogło być na przykład dla niego opakowanie i pomyślałem właśnie o czymś takim, tylko że w bardziej luksusowej wersji, ale pokazuję Wam tylko i wyłącznie dlatego, że dosłownie parę dni przed tym myślałem o czymś bardzo podobnym i tutaj nagle właśnie widzę to w wersji drogeryjnej, ale też dość uroczej, dlatego tylko wspomniałem. Mamy nowy odcień taki złoto-brzoskwiniowy od Kjaer Weis, to jest cień kremowy, no ale idziemy dalej, bo to tylko rozszerzenie kolorystyczne, tak samo jak przy cieniu z Urban Decay Moondust się zatrzymywać nie będziemy. Nowy odcień, taki chłodniejszy, chyba brąz, tak bym go określił. 2 nowe paletki, ale znowu to są rozszerzenia kolorystyczne. To jest marka NARS, obie paletki są na 4 cienie. Jedna z tych paletek to jest paletka, która zawiera w sobie cienie z linii Laguny, a druga to są cienie, które są z linii Kuala Lumpur, tak się chyba to czyta. Znaczy na pewno nie tak się to czyta, ale tak ja to przeczytałem. W Urban Decay pojawiły się też kredki do oczu i to są kredki bardzo, bardzo trwałe. Mają być wodoodporne, 20-godzinna trwałość noszenia, natomiast mają się łatwo rozcierać, zanim oczywiście nie zastygną. Odporne na transfer, rozmazywanie, na pot, na odcieni nowych pojawia się 6, bo nie pamiętam w sumie czy wspomniałem, ale to jest rozszerzenie kolorystyczne znowu istniejącej już wcześniej linii. To są takie bardzo użytkowe, nudowe odcienie. Mamy nowy tusz do rzęs od Giorgio Armani. To jest tak naprawdę chyba jedyny nowy taki, można powiedzieć, produkt, jeżeli chodzi o cienie, jeżeli chodzi o kategorię oczu. I od razu Wam powiem, że nie do końca podoba mi się opakowanie. Jest takie słabe moim zdaniem, mogli się jakoś bardziej postarać chyba. No ale nic, odnośnie tego co Armani mówi na temat tej maskary, to ma być to maskara, która przepięknie rozdziela, wydłuża i nadaje objętości, czyli że znowu obietnice typu każda inna maskara. Twierdzą też, że szczoteczka to jest jakiś Infinity Loop, która ma niesamowicie działać na Waszych rzęsach. Dla mnie to wygląda jak każda inna szczoteczka. No i maskara ma być też trwała, bez osypywania, rozmazywania przez cały dzień. No nic mnie tutaj jakoś w niej specjalnie nie powala. Dalej, jeżeli chodzi o usta, mamy w dużej mierze rozszerzenia kolorystyczne tego, co już było. Nowy odcień błyszczyku od Rare Beauty. Nie pamiętam, czy Wam pokazywałem te pomadki od Lancome, bo mamy zarówno takie standardowe czarne matowe pomadki w sztywcie, jak i walentynkową kolekcję w takich zamszowych opakowaniach. Wydaje mi się, że Wam je pokazywałem. Jeżeli nie, to Wam pokazuję je teraz na ekranie. Za wiele ciekawych rzeczy tam się nie dzieje, przynajmniej według obietnic, bo to jest standardowa taka matowa formuła w pomadce w sztywcie, która ma być przy okazji komfortowa, ale za wiele, tak jak mówię, nie ma tutaj do omawiania. Od Tower 28 mamy 3 nowe odcienie ich balsamu do ust pielęgnacyjnego, 2 nowe odcienie olejku do ust od Lunar Beauty, mamy nowe odcienie błyszczyków od Tarte, tych w postaci tej takiej tubeczki z puchatą kuleczką na końcu, z której błyszczyk wychodzi. Ale to, co mam na przykład nowego, to jest konturówka do ust Juicy Lip Stain Liner, Maracuja Juicy Lip Stain Liner. To jest konturówka do ust w postaci tintu do ust, która jest podawana przez taką końcówkę filcową jak marker.
więc ma się to w usta wżerać i być bardzo trwałe. No i do tego Tarte pozazdrościł Hailey Bieber i stworzył swoją wersję trzymaka na produkt do ust, do przyczepienia do telefonu. Tutaj to nie jest takie pełnoprawne etui, tak jak w wypadku produktu zaraz jak się ona nazywa? Hailey Bieber, jak się nazywa jej marka? Rode. Nie wygląda to jak ten case od Rode, tylko jest to takie chyba do MagSafe'a magnetycznego do przyczepienia do tyłu etui, takie serduszko z trzymakiem na wasz marakuja, juicy lip, cokolwiek. I już od razu wam powiem, że to na pewno będzie niepraktyczne, tak jak moim zdaniem już to etui od Rode jest niepraktyczne, bo jest ogromne, tak to będzie niepraktyczne, dlatego że to jest na tyle nieergonomiczne i tak, wiecie, nie przylega to na płasko do etui, nie jest to złączone z etui, tylko ma dość dużo odstających, takich łatwych do podważenia elementów, że to będzie od tego MagSafe'a magnetycznego z tyłu odpadać co chwilę. Takie jest moje zdanie. Jeżeli będziecie wrzucać to sobie w torebce, to się będziecie mogli przyzwyczaić do tego, że będzie trzeba szukać tego oddzielnie wtedy, kiedy będziecie chcieli znaleźć wasz produkt do ust. Mamy też dwa nowe odcienie balsamu do ust od Kylie. Znowu nic ciekawego. No i tak z nowych rzeczy. Mamy na przykład balsamy koloryzujące Extra Color Shine Lipstick Balm, czyli że to jest balsam i szminka w jednym od Bobbi Browna. Tutaj mamy dość ładne, takie zamrożone opakowanie. W 15 odcieniach ten produkt będzie dostępny. Mamy pomadki od LYS, a dokładnie to jest nawet taki błyszczący balsam do ust. Nazywa się ten produkt Speak Love Lip Plumping Glossy Lip Balm, czyli że produkt ma nam usta powiększać. O ile się nie mylę, dostępny jest w 7 odcieniach. No i ma to opakowanie tego produktu cały czas ten kultowy, trójkątny kształt, tak jak ich podkłady na przykład, czy bronzery. W środku składniki pielęgnacyjne, m.in. kwas hialuronowy, chai seed oil, a także ekstrakty z owoców i warzyw. Od Rimmela mamy Lip Latex, czyli że płynną pomadkę o mocno błyszczącym wykończeniu. Ona będzie dostępna w 8 odcieniach, ale mamy tam też składniki pielęgnacyjne, takie jak na przykład aloes, kwas hialuronowy czy witaminę E. No i pomadka ma być bardzo lekka i nawilżająca. Fenty Beauty od Rihanny wypuszcza swoje błyszczyki w sztywcie, tym razem w wersji z drobinkami. Poprzednie były dostępne w takiej standardowej, po prostu błyszczącej formie sztywtu. Teraz wrzucają tam brokat i na start dostępnych będzie 6 odcieni. Tutaj też mamy witaminę E i masło z shea. Na koniec mamy pomadkę od Bytery. Tutaj mamy takie złote opakowanie, które troszkę wygląda jak skóra węża dla mnie i nie wiem czemu, ale wygląda dla mnie lekko tandetnie. Spodziewałem się na początku, jak to zobaczyłem, że będzie mi się to bardzo, bardzo podobać, ale im dłużej na to patrzę, tym bardziej jakoś, nie wiem, tandetnie to dla mnie wygląda. Nie mam pojęcia dlaczego. Jeszcze jedna rzecz tutaj mnie zirytowała. Jest takie zdjęcie, na którym są zaprezentowane rubiny. No i podpisane to jest jako, że w środku jest Ruby Radiance Complex. A irytuje się to tylko i wyłącznie dlatego, że wiecie, to by mogło zasugerować niektórym ludziom, że w środku w składzie są rubiny, czego oczywiście tam nie ma. Więc po co oni i w grafice, i w nazwie specjalnie używają? To jest, wiecie, jakiś kompleks, który pod spodem jest napisane, że zapewnia gładkie, lśniące wykończenie. No, na pewno nie jest ono zapewnione przez to, że rubiny są w składzie, także nie mam pojęcia, po co nazywać ten produkt w ten sposób. Swoją drogą 12, w sensie ten składnik, ten ekstrakt, ten wyciąg z rubina. Ogólnie odcienie jest 12-24 godziny nawilżenia mają zapewniać, są odporne na rozmazywanie i na transfer, co jest dość ciekawe, bo akurat zapewniają takie nawilżone, lekko świetliste wykończenie na ustach. Opakowania są z możliwością wymienienia wkładów, no i są clean and vegan, czyli że czysty skład. No ale tak, te rubiny trochę mnie tutaj też irytują, bo nie ma tam rubinów, a jak zobaczyłem to zdjęcia najpierw i tą całą kampanię, to stwierdziłem, czyżby w składzie był rubin? Nie, żeby w ogóle to miało jakikolwiek sens, bo myślę, że rubiny w szmince odpowiednio zmielone pewnie nie będą błyszczeć, a zmielone tak, żeby błyszczały, pewnie by ciały usta, więc no ale nic. No dobra, kończymy, słuchajcie, odcinek z zapachami. Będziemy mieć nowy zapach od Billie Eilish i teraz jestem w szoku, że to opakowanie nie wygląda jak głowa, tylko wygląda jak te takie kulki i wygląda jak kostki do grania. Perfumy nazywają się Your Turn, czyli że twoja kolej. Ma być to zapach ciepły, drzewny, ze świeżym akcentem i tutaj ma być teoretycznie świetlisty albo jasny żeńszeń, bo tutaj jest napisane Bright Ginger, aksamitną skórkę brzoskwini i gładkie drzewo sandałowe. I tutaj w ogóle ja się zastanawiam też, to jest kolejna rzecz, która mnie trochę w opisach nut zapachowych irytuje, bo wydawało mi się, że coś siedzi u mnie na policzku, ale nie. Bo
gładkie drzewo sandałowe jest inne od standardowego drzewa sandałowego? Czy aksamitna skórka pomarańczy to nie jest przypadkiem po prostu skórka, nie pomarańczy, brzoskwini? I czy jasny żeńszeń, czy świetlisty żeńszeń, bright żeńszeń, to nie jest zwykły żeńszeń? Wytłumaczcie mi, proszę. Bo o ile to nie jest nazwa jakiegoś konkretnego odłamu, tak? No bo może być, nie wiem, kwiatek, który występuje w kilku formach, tak? I on wtedy może delikatnie inaczej pachnie, załóżmy tak sobie. Natomiast dodawanie po prostu jakiegoś epitetu do składnika, tylko żeby on bardziej brzmiał innowacyjnie w opisie, to ma to sens tak naprawdę? Bo mi się wydaje, że nie. No ale mniejsza o to, zapach od Billie Eilish, wow. Mamy też nową wersję, jeżeli chodzi o zapach od Fenty. Tym razem to jest tak naprawdę ten sam zapach, ale po prostu w wersji perfum do włosów i do skóry. Czyli, że taka mgiełka, można powiedzieć. Także jak lubicie ten zapach i szukacie sobie jego nowej wersji, to proszę bardzo. No i na sam koniec nowy zapach od Britney Spears, który ma pachnieć wanilią, fasolką tonką, drzewem sandałowym, jaśminem, liczy, nektarynką, ale ogólnie tutaj jest bardzo dużo wanilii. Nazywa się on Pure Fantasy i tutaj też się zastanawiam, czy Britney Spears w ogóle wie o powstaniu tych perfum, czy nie, bo nie wiem, no ja odnoszę wrażenie, że ona w tych rzeczach kosmetycznych i w ogóle w świecie, poza napisaniem swojej książki i poza dodawaniem różnych śmiesznych filmików, na których tańczy, to wydaje mi się, że ona w niczym nie ma ochoty uczestniczyć jak na razie. Że ona chce być pozostawiona sama sobie i jakoś nie wydaje mi się, żeby ona pracowała nad tym zapachem sama i zatwierdzała nuty zapachowe, chociaż z drugiej strony, no wciąż jakby na nim zarobi, bo jest sygnowany jej imieniem, nazwiskiem, które zostało jakby sprzedane do tej marki bardzo, bardzo dawno temu. I ja też wiem, że dzięki temu w najtrudniejszych momentach Britney Spears była w stanie dzięki tym zapachom, sprzedaży zapachów się utrzymać, bo one się sprzedawały nawet w okresie, kiedy miała te swoje największe kontrowersje i nie tworzyła muzyki, ani nie koncertowała. Także nie wiem. Nie mam pojęcia, co chciałem na ten temat powiedzieć, ale po prostu nie mam pojęcia, na ile ona w tym zapachu była, wiecie, zaangażowana. No ale mniejsza o to. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wiem, że przez niektóre rzeczy leciałem dość szybko, byłem też krytyczny. Akurat wiem, że lubicie mnie krytycznego, no ale muszę już powoli wracać do łóżka, bo już mi jest trochę słabo. Mam nadzieję, że niedługo wyzdrowieję, bo już mam dość. Cały tydzień leżałem w łóżku. Dzisiaj po raz pierwszy od tygodnia umyłem włosy, żeby nagrać ten odcinek dla Was, gdzie one były już tak obrzydliwe. Ja uwielbiam się kąpać. Ja kąpię się prawie codziennie, kiedy jestem zdrowy, a teraz ja sobie na noc daję takie serum na skórę głowy, żeby włosy rosły i to serum oblepia trochę te włosy, dlatego ja też muszę myć je codziennie. Więc uwierz, jak ja teraz przez tydzień się nie poddawałem z tym serum na włosy i go cały czas sobie zakrapiałem, a włosy były niemyte, to ja miałem takie stronki pozlepiane pojedyncze, z których mogłem aż paznokciem zdrypywać to serum. Obrzydliwe to było, ale ja wiem, że jak się jest chorym, to się nie powinno kąpać, ale nie sądziłem, że będę chory aż tak długo. Nigdy nie choruję tak długo w ogóle. To jest dziwne też dla mnie, że tak długo się czuję źle. Ale no, dzisiaj tak czy siak czuję się o wiele lepiej niż za ostatni czas. No ale nic. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że będę niedługo zdrowy i wrócimy do standardowych, normalnych odcinków. Na razie życzę Wam udanej niedzieli i żebyście Wy nie chorowali tak jak ja. Zdrowia.